Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś zaczynam nową serię Politycy o geopolityce. Po raz pierwszy w historii 4-letniej Układu Otwartego goszczę polityka. Za chwilę zaczniemy rozmowę, ale zanim zaczniemy, jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom. Dzięki Państwu ten program istnieje i jest i pozostanie niezależny. Zachęcam wszystkich do dołączenia do tego grona i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan pierwszym politykiem w tym studiu od 4 lat. Bardzo mi miło. Kto to jest polityk? No, ten, który uprawia politykę. Myślę, Poseł, że, minister. myślę, że tacy byli. Tych, którzy jakby są w mechanizmie politycznym. Ja myślę, że już tacy byli, natomiast faktycznie są tacy, którzy traktują, że to jest tylko tak bardzo wąsko, czyli funkcja. Nie? Ale myślę, że właśnie obchodzimy 25 lat śmierci Jerzego Giedroycia, to od razu bym zapytał, czy Giedroyć był politykiem? No, to bardzo dobre pytanie, bo oczywiście to w tym sensie, ja tu rozmawiam bez przerwy o polityce, tylko nie rozmawiam z aktywnymi, znaczy od teraz właśnie rozmawiam, z aktywnymi politykami, czyli ludźmi, którzy startują w wyborach, uczestniczą w procesie politycznym bezpośrednio. Z doradcami? Tak. Ale no to porozmawiamy. Znaczy też moja prośba do pana, żebyśmy w tym programie staram się nie rozmawiać o wojnie polsko-polskiej i o polityce, tylko o istocie problemów. Wszystko tu od pana zależy także. Jasne. Porozmawiajmy o geopolitycznej sytuacji Polski, ale zacznijmy od tego, co dzisiaj się dzieje, bo to jest dobry punkt wyjścia. Odwiedza Polskę, przyjmujemy Wang Yi, ministra spraw zagranicznych Chin. I pytanie, dlaczego przyjmujemy chińskiego ministra spraw zagranicznych? Jaki mamy w tym interes, a jakie są argumenty przeciw temu? Nie tylko on, bo ja już jestem właśnie po spotkaniu z szefem Komisji Rolnictwa chińskiej, który jest też szefem grupy polsko-chińskiej i który jest też członkiem władz Zgromadzenia Chińskiego. Więc z Chińczykami także rozmawiamy. Myślę, że musimy rozmawiać z każdym z punktu widzenia polskiej racji stanu, a szczególnie z tak istotnymi graczami jak Chińczycy, z tak istotnymi graczami na świecie. Mogę panu powiedzieć dla przykładu, co ja zrobiłem. Powiedziałem mu o naszych kłopotach z Rosją, powiedziałem mu, że Rosja bardzo podnosi koszty tej wojny, także dla państw, które nie są w nią bezpośrednio zaangażowane, że opisałem szczegółowo działania Rosji w ostatnim pół roku i eskalację. Pokazałem, jak dużym dla nas kosztem jest atak Rosji na naszą granicę, stały właściwie za pośrednictwem Białorusi, ataki dronowe, podpalenia, inne sytuacje, które miały miejsce, takie jak na przykład ataki w sieci. No, jeżeli jest się polskim politykiem, to myślę, że nie można unikać tego strategicznego przekazu. Poza tym są kwestie handlowe, są inne kwestie, które w relacjach z Chinami są istotne dla dużych grup naszych obywateli. Pytanie, czy z punktu widzenia strategicznego powinniśmy nawiązywać relacje z państwem, które ewidentnie wspiera Rosję w tej Wie pan, my nie nawiązujemy tych relacji, tylko te relacje są. I my, i państwa zachodnie mają normalne relacje z Chinami, relacje dyplomatyczne. Chiny są członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.
wielokrotnie mają wpływ na decyzje dotyczące bezpieczeństwa Polski, Ukrainy, Europy Środkowej. To myślę, że to akurat jest poza dyskusją. Więc jak się człowiek spotyka, czy jak się dzisiaj spotyka minister Sikorski ze swoim odpowiednikiem, no to przecież ma świadomość, gdzie ten odpowiednik jest na mapie naszych sojuszy, ale to, że mamy relacje z Chinami, że one są obiektywne i że mamy mnóstwo handlowych, transportowych chociażby relacji, to jest poza dyskusją przecież. Tak? Krytycy mówią, że to nam z jednej strony utrudni relacje z Waszyngtonem, no bo wiadomo, jaki Waszyngton ma stosunek do Chin. Z drugiej strony, no, że właśnie trochę realizujemy taką agendę Niemiec, które uważają, że należy prowadzić, nie wiem, de-risking z Chinami, prawda, i nie widzą tego, znaczy pewnie widzą, ale jakby nie biorą pod uwagę tego zagrożenia, którym jest to, że Chiny wspierają Rosję, Rosja nam zagraża. Ja nie wiem, co mam do tego jeszcze dodać. No, Polska prowadzi politykę polską z pozycji polskiej. To znaczy przecież to tak jakby dyskutować o tym, czy każda wypowiedź prezydenta Trumpa w stosunku do Putina nam się podoba. No, każdy tutaj prowadzi swoją politykę w jakimś zakresie, a w jakimś jest to ścisły sojusz, więc myślę, że nikt poważny w Waszyngtonie nie ma wątpliwości co do tego, że naszym bazowym sojuszem co do bezpieczeństwa są Stany, jest NATO i jest Unia Europejska. I też nikt nie ma wątpliwości co do tego, że Chiny są normalnym uczestnikiem międzynarodowych relacji. Również jeśli chodzi o pełne kontakty dyplomatyczne i każde inne ze Stanami Zjednoczonymi. Nie ustawiałbym tego, myślę, że to nie byłoby dobre też dla polskiego interesu, ustawiać przez polskiego polityka kwestie spotkań politycznych z przedstawicielami Chin na takiej zasadzie, że jeśli się spotkasz, to znaczy, że jesteś przeciwko Ameryce. To troszeczkę nie wyglądałoby to na poważną politykę, powiem szczerze. Chciałem pana mówić taką refleksję dotyczącą... Ja szczerze mówiąc się nie spotkałem, żeby ktoś tak w ogóle stawiał tę sprawę. Nie? To istotą jest treść. My nie mamy wyjścia, szukamy wszędzie sojuszów i możliwości dostarczania bazowych argumentów dotyczących naszego bezpieczeństwa. A jeżeli chodzi o członków Rady Bezpieczeństwa, no to odpada nam Rosja, zostaje nam niewiele. Chciałem pana namówić na taką głębszą refleksję na temat pozycji Polski w świecie i wpływu Polski na świat. Bo kiedy ja patrzę na to, co się stało przez 35 lat, no to z jednej strony dokonaliśmy nieprawdopodobnego skoku cywilizacyjnego. Polska dzisiaj, Polska 35 lat temu, no to są w ogóle, pewnie nikt z nas by sobie nie w najśmielszych snach nie wyobraził, że będziemy żyć w takim państwie, jakie jest. Nie? Jakim jesteśmy dzisiaj. Całkiem, no jeszcze nie jesteśmy potęgą, ale już jesteśmy silnym gospodarczo krajem, być może tą potęgą zostaniemy. I z drugiej strony, jak sobie patrzę, to jesteśmy niedoważeni politycznie. Że jakby to... I to nie jest oskarżenie pod adresem tego rządu czy poprzedniego, raczej oskarżenie. To w ogóle jest krytycyzm wobec tego, że sobie nie poradziliśmy z tym. Nie umieliśmy zbudować naszego realnego wpływu na nasze bliższe i dalsze otoczenie. Nasza pozycja w Unii nie jest, wydaje się, taka, jaka być powinna kraju, który ma takie PKB, który ma taką gospodarkę, który jest już tam dosyć długo. No i można powiedzieć, że było dobra, za PiS-u to było tak, no bo tam się lubi PiS-u. No ale jakby to się jakoś radykalnie nie zmieniło. I chciałem zapytać, gdzie pan widzi, czy pan w ogóle zgadza się z tym, że jesteśmy niedoważeni? Pana pytanie pokazuje, że mamy aspiracje, no to... Tak. Bo pana pytanie właściwie pokazuje dwie rzeczy, że mamy aspiracje i wiecznie grymasimy. Ja nie grymaszę, nie opowiadam, mówię o tym, że mamy super sukces gospodarczy, cywilizacyjny. Jak pan popatrzy na te 30 lat i zbuduje do tego jakiś kontekst, czyli porówna nas z Czechami, Rumunią, Ukrainą, Białorusią, można wybrać dowolne pole do tych porównań, to myślę, że nie ma powodu do pesymizmu. Jest powód do aspiracji.
Polska dzisiaj jest częścią Zachodu i jest traktowana jako część Zachodu. Czyli choćby ostatnie kilka dni niektórych frustrowały wypowiedzi prezydenta Trumpa i ja to rozumiem. Ja też bym wolał, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych, tak bliskiego nam państwa, z którym sam odczuwam też dużo pozytywnych emocji, inaczej zareagował na kryzys z dronami. Ale kiedy to odłożymy, że chcielibyśmy, żeby ktoś coś inaczej powiedział i podejdziemy do tego tak analitycznie, to proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach. Deklaracja, że w Polsce zostają wojska amerykańskie, a nawet, że może ich być więcej. Właściwie w ciągu jednej doby reakcja na atak rosyjski dronowy na nasze terytorium. Jasna deklaracja głównodowodzącego w Europie generała Grynkiewicza, który z całą pewnością skonsultował to i z naszymi wszystkimi zachodnimi sojusznikami, i z przede wszystkim administracją amerykańską i z Pentagonem na 100%. Traktat z Francją, z Nancy, który w gruncie rzeczy przybliża nas do takich relacji z Francją jak z Niemcami. Wybraliśmy przypadkowy dzień na tę rozmowę, więc ja przypadkowo analizuję wydarzenia z ostatnich 1,5 tygodnia. Świetne dane ekonomiczne. To może trochę po prostu trzeba przestać grymasić i nauczyć się myśleć o sobie w tych kategoriach i uznać, że inne rzeczy są pewnym procesem. I one muszą niestety na pewne sprawy pewnie muszą jeszcze poczekać, bo jeszcze byśmy coś więcej chcieli. Nie? No nie, ale jeśli zakładamy aspiracje, ja mam olbrzymie aspiracje. Nie uważam, że Polska w Instytucie Wolności postawiliśmy sobie taki cel, że Polska powinna być liderem Europy za 10-15 lat. Nie? I to jest, moim zdaniem, to jest do zrobienia. Czy będzie jeden, czy dwa, czy to trzy, potrzebujemy więcej takich instytutów i ja też każdego dnia od rana do wieczora staram się, żeby tak było w swojej pracy. Tylko że dojrzałość też nakazuje pogodzić się z tym, że pewne rzeczy są procesami i że nie wszystko da się zrobić w relacjach międzynarodowych w czasie jednego życia. Może to jest, wie pan, największa bariera przy takich historiach, że my chcemy, żeby jakiś proces, który ma charakter takiego bardzo dziejowego procesu, wieloaspektowego, dokonał się za naszego życia, bo byśmy chcieli pić szampana. Ale może czasami w niektórych sprawach na niektóre rzeczy świętować będą nasze dzieci i one będą piły szampana. A myśmy zrobili kawał tej roboty. Wie pan, myślę, że jak tak podsumujemy ostatnie 30 lat, teraz ja mam też w głowie trochę takich podsumowań, bo jest 25 lat śmierci Giedroycia, który był bardzo ważny dla kształtowania polskiej polityki w sensie intelektualnym, ale też kiedy taktycznie podejdziemy do tematu, podsumujemy ostatnie 2 tygodnie, to nie ma powodu do grymaszenia. Tu się nie zgadzam. Znaczy, ja jestem w ekstazie, jestem zachwycony tym, co się stało w Polsce, nie? Pomimo rozmaitych burz politycznych i rzeczy, które wstrzymują, żeby to się działo szybciej. Ale myślę, że jeśli chodzi o naszą rolę w świecie, to uważam, że mogliśmy zrobić znacznie więcej i to wynika, ja mam na to swoją odpowiedź, nie? Że to jakby i to więc też nie dotyczy, to akurat nie mówię tego, znaczy mówię to do pana, bo pan tu siedzi, tak? Ale generalnie myślę, że to jest poziom aspiracji polskiej klasy politycznej przez lata był zbyt niski, nie? Mieliśmy kiedyś cel, żeby wejść do Unii i NATO i to rzeczywiście był wielki cel, osiągnęliśmy to i potem mam wrażenie, że tak sobie tam powoli szliśmy I teraz jeśli by wziąć te ostatnie, pan mówi o tych wydarzeniach z ostatnich kilkunastu dni, no to niby tak, zareagowali. Ale ja bym oczekiwał, że jak Polska jest zaatakowana, to nie chodzi mi o to, co tam Trump gada. Tak? Wygaduje codziennie jakieś rzeczy dziwne. Ale ja bym chciał, żeby ta reakcja i naszych sojuszników europejskich, i amerykańskich była jednak dużo silniejsza, żeby tu przysłano natychmiast znacznie więcej. Albo jeśli nie przysłano, to żeby powiedziano, dobra, zrobimy to i tamto. Bo jaki jest sygnał Putin dostał? No, że trzy Rafaele, coś tam. Jeszcze nie wiemy, jaka ta Panie redaktorze, jest. Spędziłem w lipcu w Stanach tydzień. Wiem. A 18 spotkań wziąłem z wszystkich partii przedstawicieli. I szacun za to było świetne. I wróciłem w przekonaniu, że jest jeszcze kawał drogi do zrobienia, żeby tutaj wojska amerykańskie zostały. Dzisiaj wiemy, że zostają. Trzeba tego dopilnować. I jeśli chodzi już o samą reakcję.
trochę tego, czego pan szuka, czyli tej geopolityki. W sensie taktycznym chodzi o to, żeby zostawić sobie możliwość eskalowania tej reakcji. Dlatego, że to nie, że przed czym my stoimy w ciągu najbliższych 2-3 lat. Stoimy przed takim scenariuszem, w którym w każdym wypadku Ruski będzie nas atakował. Jeżeli będzie trwała wojna z Ukrainą, to będzie nas atakował za to, że wspieramy moralnie, politycznie i tak dalej Ukrainę, a w rzeczywistości za to, że w ten sposób bronimy swojej suwerenności, bo w gruncie rzeczy ja tak do tego podchodzę. Jeśli to się zmieni, czyli jeśli na przykład zostanie zawarte jakiś rozejm, jakieś porozumienie na okres przejściowy, które nawet przedłuży swoje obowiązywanie, to Ruski będzie nas atakował jeszcze bardziej. Dlatego, że my nie bierzemy dzisiaj jego ropy, nie bierzemy jego gazu, kupujemy to ze Stanów, z Zachodu, że jesteśmy coraz bardziej niezależni. I to też jest część tego wielkiego sukcesu ostatnich dziesiątek lat. Jeśli Ruski nas będzie atakował, to naszą rolą jest poradzić sobie, żeby zmobilizować Europę Zachodnią. Tutaj mamy efekty. Znowu, ja tak na pozytywnie będę może to teraz referował. Chociażby Fundusz Rozwoju Przemysłu Obronnego. Realnie pierwszy raz Unia tak się angażuje. Mówię o tym funduszu prowadzonym przez komisarza Kubiliusa, czyli SAFE. To jest też efekt naszej prezydencji. Mamy to. My wtedy musimy mieć 2-3 lata na zmobilizowanie naszych sojuszników europejskich. Jakby druga linia działania, równoległa, to jest utrzymać obecność amerykańską, bo na tym etapie, przynajmniej na najbliższe lata, nic lepszego tu nikt nie wymyśli. Tu nie ma żadnego Metternicha, który coś lepszego wymyśli. Opracowywać obronę przed atakami dronowymi, bo wszystko wskazuje na to, że drony będą taką bronią nowej generacji, nowej epoki, jak kiedyś wojska pancerne. To znaczy, że przyjdzie taki moment, pewnie ten moment przyjdzie za 2, 3, 4 lata, kiedy Ruscy będą w stanie zaatakować albo skutecznie zaszantażować państwa Europy Środkowej masowym atakiem dronowym. I my się musimy skupić na tych elementach. I w swojej pracy mam to w głowie, ale też oczywiście jako ktoś, kto się tym wszystkim teoretycznie zajmuje, bo pewnie nie wiem, kto będzie po mnie w tym programie, ale u mnie zawsze jest ten problem, że jestem w części akademikiem, który aktywnie pisze, pracuje, prowadzi badania, w części politykiem. Widzę te 3 elementy, na nich się skupiam. Do tego musimy wyłagodzić relacje polsko-ukraińskie. Do tego też potrzebujemy kilku kluczowych kwestii, które już się częściowo udały. Ekshumacje, one były w pewnym momencie jakimś problemem fundamentalnym dla każdej rozmowy. Dzisiaj te ekshumacje realnie ruszyły. Druga sprawa, współpraca gospodarcza. Właściwie każda polska firma, która chce współpracować z Ukrainą, ma już przygotowany fundusz. Może pójść do BGK-u, może pójść do BOŚ-u, może działać. I sprawa najważniejsza, o której już wspomniałem, poczucie bezpieczeństwa samych Polaków. Myślę, że ono jest zapewnione na tyle, na ile w ogóle można w dzisiejszym świecie być bezpiecznym. Więc mam wrażenie, że są podstawy do budowania wielkości i myślenia o przyszłości kraju z trochę większym oddechem. Czasami nas gubi ta raptowność, że chcielibyśmy już za szybko, a jednak nie wszystko da się zrobić w jednym pokoleniu. Jeżeli ja mam jakąś naukę, a nie jestem człowiekiem jakimś super starszym, nie? Tylko raczej w średnim wieku, ale jeżeli patrzę na siebie i na świat, z którym mam bardzo dużo kontaktów przez swoje funkcje polityczne, to myślę, że jeżeli czegoś nam brakuje, to cierpliwości jeszcze przy tym wszystkim. Być może ja uważam, że mamy fundament do bycia wielkimi. Jest bardzo dużo pracy, ale też musimy sobie jasno powiedzieć, że ileś rzeczy zawaliliśmy. Czy nie zrobiliśmy tego szybko. Bo to jest polityka. Nie zbudowaliśmy armię, zaczęliśmy budować, znaczy inwestować w nią poważnie, prawda, kiedy wybuchła wojna. Przez poprzednie lata za obu rządów. No dobra, ale widzi pan, od razu na to jest dobra odpowiedź, ale już jesteśmy pierwsi w tym. Czyli ta mobilizacja dzisiaj wydajemy pierwsi 4, na papierze, nie? To jeszcze nie przeniosło się. Zależy, co pan bierze co pan bierze do sprawdzenia, który element, ale dzisiaj nasza armia jest realnie, jeżeli chodzi o Unię Europejską, najmocniejszą armią. No liczymy to w kontekście natowskim, no to w kontekście natowskim 3. Na tle słabych
armii rozbrojonej Europy, Ale która zawaliła to bardziej niż my jeszcze. Ale proszę popatrzeć na to, z jakiej myśmy startowali pozycji 30 lat temu. Ile więcej czasu na to mieli nasi zachodni sojusznicy. Dzisiaj jesteśmy państwem, które jest całkowicie uniezależnione od rosyjskich dostaw energii. Był wielki wysiłek ostatnich lat. Byłoby to wcześniej, gdyby nie Leszek Miller, który przerwał projekt Jerzego Buzka w 2001 roku. No jednak ja mam argumenty w tej dyskusji, nie? A jak pan patrzy na polityków z innych krajów, a szczególnie parlamentarzystów, bo moja rola daje mi dobry wgląd w życie parlamentarne innych państw, no to powiem panu szczerze, my narzekamy na polityków w Polsce, pan lubi też ten ton przybierać, ale to naprawdę nie jest tak, że w Polsce jest jakoś szczególnie źle. Ja bym powiedział, że jest lekko lepiej najczęściej. Po prostu demokracja ma to do siebie, że no, nie wszystko pan złapie i pochyta od razu, nie? No wiem, no, demokracja nie jest doskonała, ale inne rozwiązania są gorsze, co nie znaczy, żeby usprawiedliwiać. Ja jednak nie zmienię swojego krytycznego podejścia, bo ono jest, uważam, niezbędne. I to, że ilu rzeczy nie zrobiliśmy. I powiem o rzeczy, która jest panu bardzo bliska i w której pan robił bardzo dużo. I ja to doceniam. Ale uważam, że jako państwo tośmy zawalili. Mam na myśli Ukrainę. I to nie mówię teraz o sytuacji wojennej, czy to też, ale te całe 35 lat. Poważne państwo, w którym dziś już jesteśmy, owszem, 20 lat temu czy 25 lat temu nie byliśmy, ale jak mówimy teraz o wszystkich kwestiach historycznych, nie, to kurczę, w Kijowie powinno być 5 polskich instytutów, które naciskają, które edukują, które wywierają na nas wpływ, znaczy wywierają wpływ na Ukraińców, tak? Mam doskonały benchmark, co Niemcy robili z Polską, ile tutaj otworzyli swoich think tanków, jak urabiali polskie elity. Ja to mówię z szacunkiem dla Niemców, tak? Bo trzeba się uczyć od lepszych. Myśmy nie zrobili, nie mówię nic, ale bardzo niewiele. I dzisiaj jest tak, że my się dziwimy, jest dla nas szokiem wielu. Dla mnie też było szokujące, jak w pierwszych dniach wojennych jeździłem na Ukrainę, widziałem w wielu miejscach portrety Bandery obok Załańskiego i nie zdawałem sobie sprawy, jak silne to jest. To przynajmniej się tego nauczyłem w tych ostatnich 4 latach, bo byłem tam wielokrotnie. Ale to ja stawiam nam wszystkim, tak? Nie tylko politykom, no bo my wszyscy gdzieś tam w tym uczestniczymy, ale jako państwo nie umieliśmy zbudować sobie takiego wpływu na Ukrainę, jaki 37-milionowe, silne gospodarczo państwo i ważny partner Ukrainy, już nie mówię po wojnie super ważny, znaczy w trakcie wojny, powinno mieć. To jest oddzielny temat chyba na całą oddzielną audycję, a może nawet na kilka audycji. Znaczy, nie mam problemu, żeby odpowiedzieć rzeczowo, że to nie jest aż tak źle, bo znowu otworzyliśmy przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk, którym przez jakiś czas kierowałem, znaczy byłem szefem rady dokładnie. Otworzyliśmy przedstawicielstwa instytucji gospodarczych, jak PAIH. Były momenty, kiedy życie polityczne na Ukrainie było w dużym stopniu sprzężone z działalnością Polaków. Pamiętam moment po rewolucji godności, czy tam w okolicach rewolucji godności, też przed, kiedy ja byłem szefem Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw Ukrainy, Aleksander Kwaśniewski negocjował w imieniu przewodniczącego parlamentu, Jan Tombiński był ambasadorem Unii Europejskiej i to jeszcze chyba wszystkich nie wymieniłem. To jest poniżej tego, czego by pan oczekiwał, ale to nie jest zero i proszę wziąć pod uwagę, że z tych 30 lat połowa to był czas, kiedy nas prawie na nic nie było stać, bo byliśmy po prostu bardzo biednym państwem na dorobku. I wciąż nie jesteśmy konkurencyjni, jeśli chodzi o zasoby do naszych zachodnich partnerów. Jest też oczywiście kwestia nastawienia. Dzisiaj moglibyśmy znacznie więcej zrobić, jeżeli chodzi o Ukrainę, ale mamy taki problem i ten problem sobie bardzo boleśnie uświadamiamy, pewnie pan też i premier ostatnio o tym mówił. No i ludzie, którzy rozumieją ten proces, to myślę, że wszyscy widzą, że nastrój antyukraiński jest nienaturalny. Jest podsycany i nagle sobie wszyscy się połapali. No też mówię ironicznie wszyscy, bo ja przykładowo o tym zawsze wiedziałem. To znaczy, że jednym z głównych elementów rozwalania pozycji Polski jest podburzanie podjudzanie przeciwko Ukrainie. Przy dzisiejszych mechanizmach propagandowych bardzo aktywne.
Mamy dzisiaj już możliwość, żeby polskie firmy brały pożyczki. Te pożyczki są dobrze oprocentowane, czyli nisko. To ryzyko jest bardzo obniżone. Siedzę w tej drugiej roli doradcy premiera, szef, to jest taka komisja do spraw współpracy z Ukrainą. To jest taka moja druga rola. Mógłbym też cały program o tym zrobić, o tych instrumentach finansowych, których się przy okazji sam musiałem nauczyć. Zainteresowanie jest, ale na przykład ja myślałem, że będzie większe, to też mówię szczerze. Nie? Dlaczego? Bo też być może jest coś takiego, że trzeba po prostu, że brakuje nam jeszcze takiego instynktu wielkości na przykład. Kiedy pan powie, bo jaki mógłby być instrument budowania naszej pozycji gospodarczej na Ukrainie? Taki podstawowy to jest pomoc rozwojowa. Czyli to pomoc rozwojowa w wielkim uproszczeniu, proszę wybaczyć to uproszczenie, mniej więcej wygląda tak, że fundujemy 3 szkoły, do tego przygotowujemy plan remontu, projekt na następnych 100 szkół. To ileś kosztuje z budżetu państwa. Ale wystawiamy za to rachunek. Ale wprowadzamy na przykład firmy w specyfikacjach, wchodzą polskie firmy. No i teraz ćwiczenie intelektualne. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś ogłasza, że wydał ileś pieniędzy na szkoły na Ukrainie. Także wie pan. I wie pan, Ja co wiem, się że wtedy to jest dzieje. dzisiaj- Ja nie chcę powiedzieć dalej. To nie jest tylko dzisiaj, bo to było już i 5 lat temu, nie? To jest realna bariera. Teraz leży na stole kwestia dronów. Myśmy, akurat często rozmawiam o sprawach ukraińskich z Janem Krzysztofem Bieleckim, który mam do niego wielki szacunek za to, że on pierwszy uznał Ukrainę, że postawił ten fundament polityczny pod nasze relacje. I Bielecki mi mówił, premier Bielecki mówił mi już z rok temu, że centralną sprawą będą drony. Wie pan, jak trudno jest przekonać do współpracy? Oczywiście poza sprzedażą. Moim zdaniem największym problemem, jeśli chodzi o polski przemysł zbrojeniowy, czyli to nie jest głównym tematem naszej rozmowy, to jest mentalność nasza, że polityków po obu stronach, moim zdaniem, nie wiem, gorsza. Pan ma coś z tymi politykami. No mam, bo Za obserwuję ich dużo. od 30 lat z bliska. Ale widzi pan, tym instrumentem musi pan to trochę zmienić. I to nie mówię w imieniu jakiejś jednej partii. Dlatego, że realnym instrumentem w demokracji tej zmiany będą politycy. Ale jak ja pan wiem. tak bardzo ich nie lubi, to wtedy nic pan nie zrobi. Musi pan niektórych lubić, szukać jakichś wyjść. Ale to nie jest tak, że ja nie mam osobistego problemu. Znamy się 20 lat pewnie i znam wielu polityków po obu stronach Ja myślę, często dłużej. To nie jest tylko problem polityków, to jest problem i szeroko rozumiany mentalności, oczywiście, biznesu, ale oczywiście to nie jest tak, że opinii. to nie jest tak, że mamy genialne społeczeństwo i 460 jakichś Głupich niezbyt polityków. mądrych ludzi, tak? Nie, to politycy są tacy, to jest zawsze powtarzam, my wybieramy. Stąd prowadzę szkołę przywództwa od 10 lat, żeby ta polityka była, żeby też polskie życie publiczne było lepsze. Ale wracając do tego, tych dronów i tak dalej. No, dlaczego nie mamy fabryk amunicji, dlaczego nie mamy fabryk dronów i tak dalej? Bo państwo się boi zamawiać u prywatnych przedsiębiorców, tak? Bo to samo było zapisu, nie chcę nas miałem nie wymieniać za jednych i za Pan sam wymienia, bo ja na razie konsekwentnie nie wymieniłem żadnej nazwy Tak jest. partii, a ciągle bardzo na mnie, dobrze. Nie. a pan międli tę partię. Nie wymieniłem pierwszy raz, ale już się ugryzłem, zaraz połknąłem, miłe nie. Wie pan co, też ludzie też w takim dłuższym programie, jak my mamy, muszą dostać też trochę takiej wiedzy bardziej szczegółowej. No nie jest tak, że my nie mamy nic do powiedzenia w tych dronach, bo pan wie i ja wiem, że niektóre duże podmioty polskie, prywatne się tym chwalą, też nie są do końca prywatne, są tam udziały państwa i mają duże możliwości sprzedażowe. I chciałbym ich pochwalić. Jedna firma. Nie, jedna, bo o innych pan nie wie. Są też... Wiem, ale nie. chodzi o to, że nie mają zamówienia. No jednak zdobyć zamówienie od polskiego MON-u to jest droga ale przez proszę mękę. mi uwierzyć, absolutnie nie o wszystkich pan wie, bo niektóre prowadzą politykę, że się nie chwalą. Wiem. I jeszcze są takie, więc to nie jest tak, że Polska pod tym względem jest taka słabiutka. Myśmy po prostu nie zareagowali na czas 2-3 lata temu, jeśli chodzi o szkolenia, wysłanie misji wojskowej na Ukrainę, ale widzi pan, że mamy takie warunki, w takich żyjemy i przyzna mi pan tutaj rację, że przecież wysłanie jakichś misji wojskowych jest
DNA historii Polski. Do Libanu, w różne miejsca ONZ, wskazane przez ONZ. Chwilami to było i 5 i 6 miejsc na świecie. Nie jest to coś nowego. W przypadku Ukrainy, ze względu na każda rozmowa o współpracy wojskowej, już jest gdzieś tam podsycana przez ruskiego. I to też tak działa. I też to trzeba powiedzieć. Przecież jeżeli my się teraz, ta kooperacja w sferze dronów, bo chciałbym tu 2 słowa, żeby poszedł dobry komunikat, prawdziwy i taki bardziej szczegółowy. My dużo sprzedajemy, mamy bardzo dobre podmioty na rynku. Nie jest ich dużo, ale kilka poważnych. Sam znam przynajmniej 2 bardzo duże. I to jest super. Następny etap powinien być jakaś kooperacja na naszym terytorium. Tu już jest trudniej. Nie wszyscy tego chcą. Trudno jest zbudować wokół tego kompromis. Może to teraz przyspieszy. Nie? Jeżeli chodzi o systemy antydronowe, może to przyspieszy. To się będzie też wiązało z tym, że polscy wojskowi będą to musieli obserwować, być bardziej zaangażowani i te sprawy, mam nadzieję, nie będą budziły znowu jakiejś podnieconej przez ruskich sensacji w necie, bo to jest kwestia bezpieczeństwa Polski. Myślę, że też jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie, kiedy patrzę na skalę polskiego zaangażowania, a zrobiłem, pracując z premierem, taki szczegółowy raport, może właściwie powinienem go dzisiaj zareklamować, ale nie mam przy sobie egzemplarza, pokazujący całościowo polską pomoc dla Ukrainy po 2022 roku, czyli nie tylko wojsko, nie tylko dostawy cywilne, ale także kościoły, stowarzyszenia, żeby wszystko było w jednym miejscu. To, co mi jeszcze przychodzi do głowy, że też każdy naród ma jakąś mentalność. Nasza mentalność jest taka, że nie targujemy się o wszystko, po prostu dawaliśmy, jak żeśmy mieli i to jest okej. I też ten element chciałbym podkreślić, pewnej takiej bezceremonialności, można powiedzieć, w tym pomaganiu. A nie uważa pan, że... Bo ja dzisiaj tak przyznam, że wcześniej, na początku tak wcale tego nie widziałem i to sam się za to obwiniam. Nie uważa pan, że powinniśmy rachunki Ukrainie zacząć wystawiać wcześniej i dostarczając te kolejne, zwłaszcza w pierwszym okresie, nie? Te kolejne gigantyczne ilości sprzętu i rozmaitej pomocy, powiedzieć, dobra, ale to i to. Widzę jeszcze taki element. Całościowo widzę taki element, że było dużo czegoś, co ja nazywam ukrainofilstwem. Mało było Jest pan czołowym przedstawicielem. Było... No myślę właśnie, że... Ja też, mówię szczerze. Ja myślę, że właśnie nie, wie pan, bo ja od razu się zorientowałem, że wsparcie Ja uważam w strategicznym interesie Polski. Że wsparcie dla Ukrainy musi być określone jako część naszego właśnie narodowego interesu bezpieczeństwa. Jasne. I tak ustawione lepiej wygląda i jest prawdziwsze. Myślę, że też trochę, ponieważ to poszło na emocjach, to widzi pan, tu pana zaskoczy, bo ja mam ograniczone pretensje do poprzedników politycznych za to, że oni nie wystawiali rachunki. To znaczy, jak mieli wystawiać te rachunki? Jeżeli myśmy w pierwszym roku przepuścili przez granicę, żeby uratować 9 milionów osób. To niektóre kilka razy, ale to było 9 milionów przekroczeń. To jest ogromna liczba, tak. po prostu. Nie? To jest tak, że my dzisiaj wiemy, jak wiele polskich rodzin przyjęło w skali do tych swoich mieszkań, że to były mieszkania z jedną lodówką i jedną łazienką, bo w ogóle polskie mieszkania są małe i słabsze niż na zachodzie. Ja to tłumaczę często Amerykanom czy Brytyjczykom w taki sposób. Chcę, żebyście wiedzieli, że to była taka skala, ale też chcę, żebyście wiedzieli, że nasze mieszkania najczęściej mają jedną łazienkę i jedną lodówkę i ci przybysze z Ukrainy w czasie wojny korzystali z tej samej lodówki, co gospodarze. Czy wy sobie wyobrażacie, żeby u was tak się zdarzyło? Wy byście byli gościnni, ale mielibyście drugi pokój i oddzielny basement, czy tam jakieś... Ale nie, pan nie musi przekonywać. My to wiemy. To ma znaczenie... Pytanie jest takie, czy ja uważam, że to był nasz błąd, tak? I że jakby to jest, że myśmy nie... Znaczy, no bo ja byłem, przyznam, zszokowany, a byłem w czasie wojny tam kilkanaście razy jeździłem, też głównie jako wolontariusz, zawożąc rozmaite rzeczy i moje emocje oczywiście były wysokie. I później zachowania niektórych ukraińskich polityków, a nawet tego największego ukraińskiego polityka, który z drugiej strony cenię go niezwykle. Uważam, że jest wielkim przywódcą. Ale jego zachowanie wobec Polski budzi moje poważne wątpliwości i
myślę, dobra, to myśmy coś źle zagrali, tak? Znaczy myśmy jakby on powinien wiedzieć, że tutaj są rachunki do zapłacenia, a nie jak skończyły się czołgi, to już jeździ do Berlina i Ja tak bym dalej. powiedział, mniej emocji, więcej realizmu. Nawet na tę pana wypowiedź tak bym odpowiedział. Dlatego, że wyobrażenie sobie, że jeśli rozmawiamy z sąsiednim państwem o podobnej skali, co my, nie wiem, że wszyscy będą dobrzy i wrażliwi i wdzięczni. No jedni są tacy, drudzy są tacy. Oni są w specyficznej sytuacji pod dużym naciskiem i ogromną presją tego, co się dzieje. Pewnie był taki moment, kiedy można było podpisać traktat polsko-ukraiński nowy. Tu widzę taką możliwość korekty historycznie, nie? Ale to wystawianie rachunków, to tak trochę mi brzmi populistycznie. Czyli kto kiedy miał i komu dawać te rachunki, nie? No po prostu w którymś momencie trzeba było przenieść te emocje w jakiś dokument prawny. Faktycznie był taki moment, był taki minister, nie wiem czy pozytywnie też nie mogę wymieniać innych polityków, Proszę był bardzo. taki polityk, dzisiaj ambasador w Chinach, a od Chin zaczęliśmy, Kumoch, który przy prezydencie Dudzie próbował przeforsować ideę nowego traktatu. I zamiast opowieści, które wtedy się pojawiały na fali emocji, do których ja byłem mega sceptyczny, tworzenia wspólnego państwa i tak dalej, bo takie rzeczy były, jak pan pamięta, to ja myślę, że trzeba było pójść bardziej w tym kierunku prawnym. I tu widzę błąd, nie? Czy takie niedopatrzenie. Potem już nie było do tego warunków. Można było szybciej uruchomić współpracę wojskową i wysłać jakąś większą misję wojskową na samym początku na Ukrainę, żeby ona dokładnie obserwowała pole walki, co się dzieje. Parę rzeczy bym wskazał, które można było zrobić, ale generalnie nie ma co tutaj płakać. Po prostu trzeba mieć plan na przyszłość. Pan chciał mnie tu jako polityka, no to proszę bardzo, no to polityk raczej mało musi poświęcać uwagi na te analizy i tak dalej, tylko musi wiedzieć, co trzeba zrobić na przyszłość i jak to zrobić. I utorować drogę do tej przyszłości. I z mojego punktu widzenia, to jeszcze teraz z panem podzielę swoim największym zaskoczeniem, mimo tego, że od lat się tym zajmowałem, to zawsze uważałem, tak jak tego słuchałem, czy to w wypowiedziach duchownych, czy Jana Pawła II i tak dalej, że czas jakoś załagodzi te kwestie związane z ekshumacjami. I zdawałem sobie sprawę, że one są ważne, ale byłem zaskoczony, że one są ważne dla każdej innej sprawy. I taka moja też osobista radość i tym się dzielę, że udało się je uruchomić. Że ludzie, że ten ból po stracie bliskich, który u wielu ludzi po prostu wywołuje jakąś taką blokadę, że on jest odsunięty w czasie, albo już rozwiązany, bo czasami odsunięty w czasie, bo tych ekshumacji będzie pewnie więcej. Mam nadzieję. Ekshumacja i tak to trwało bardzo długo, ale ale jest jeszcze cały czas wielki problem edukacji Ukraińców dotyczących tego zdarzenia. Tylko tu, widzi pan, tylko tutaj znowu jest w Polsce taka, znaczy w moim pracach mojego zespołu trwało około 1,5 roku, więc nie tak znowu strasznie długo. Bazowaliśmy na doświadczeniach poprzedników, na wnioskach poprzedników, także tych, które były przygotowane. Zresztą bardzo dobrze się pracowało akurat w tych sprawach z wszystkimi, a wymagało to poparcia politycznego różnych osób z różnych stron barykady i to akurat szło. Co możemy realnie zrobić? Realnie możemy odpowiadać za to, co my robimy. Mój ulubiony bohater polityczny też, ale to nie jest aktualna walka polityczna. Leszek Miller często mówi, to najlepiej, żeby oni nie nadawali ulic Żuchowicza albo Bandery. No dla mnie też najlepiej. Tylko, przepraszam, jak polski polityk ma wymusić, żeby gdzieś, powiedzmy, w Tarnopolu tak się, a nie inaczej nazywały ulice? Leszek Miller był premierem, ministrem spraw zagranicznych. Nie znam ani jednego przypadku, żeby wymusił zmianę nazwy ulicy na jakimkolwiek państwie. Ale oczywiście naciski można wywierać. Na nasze państwo wiele państw silniejszych od nas wywierało naciski w różnych sprawach. Ale ja nie znam takich przypadków, nie? Żeby ktoś coś takiego wymusił. Więc tak sobie nie stawiajmy zadań, bo do niczego nie dojdziemy. A ktoś potem powie, to my u was też trochę pozmieniamy ulicę. My możemy zrobić to, co możemy. To znaczy musimy wykopać ciała tych Polaków, którzy nie mają grobu i dokonać tego chrześcijańskiego obowiązku. Możemy wpływać na relacje w świecie badań, w tym zakresie badań historycznych i tutaj jest jeszcze parę idei, parę pomysłów, które szybko wdrożymy. Możemy odpowiadać za to, co się dzieje na naszym terytorium. Na naszym terytorium nie ma promocji banderyzmu. To jest wymyślona historia. Przykłady są statystycznie minimalne. Tego nie ma w
Polsce i możemy przede wszystkim robić dobrą integrację Ukraińców, którzy u nas mieszkają. I to, jeżeli pan mnie to takie realne zadanie, to ja widzę to zadanie. Nie? A opowiadanie sobie, że my teraz powiemy, jak mają się nazywać ulice na Ukrainie, możemy to robić, tylko wtedy ja muszę też apelować o realizm. Tak się to nie odbywa w świecie. Nie są znane przypadki, żeby jedno państwo pozmieniało drugiemu nazwy ulic. Do pewnych rzeczy dochodzi się niestety w dyplomacji czy w polityce. Czasami trzeba przejść dłuższą drogę. Tak to działa. A nie był pan zaskoczony, bo pan zna dobrze Ukrainę i ukraińskich polityków, tym, no właśnie, że w pewnym momencie zobaczyli... Teraz byłem pozytywnie zaskoczony, bo nagle ale wcześniej, kiedy nagle okazało się, że i że nie ma Wołodymyr Zełenski Warszawę już tam omija najczęściej, prawda? Bo jedzie tam, gdzie są te czołgi jeszcze do Ja nie do byłem zaskoczony, ponieważ zajmuję się tymi relacjami od dawna i wiedziałem, że jeżeli ta relacja się nie skonkretyzuje, tylko ja bym jej nie określał jako to wystawianie rachunków, bo to po prostu to nie jest ani dobra komunikacja strategiczna, ani dobry pomysł, moim zdaniem. Po prostu to z emocji powinno było przejść w odpowiednim czasie i ten czas został przeoczony w relację prawną. I zresztą były takie próby, bo przypominam, że Ukraińcy uchwalili specjalną ustawę o specjalnym statusie Polaków na Ukrainie i to w ogóle, i te instrumenty z tej ustawy wciąż funkcjonują. Nie jest tak, że to zostało przekreślone. Natomiast trzeba było pójść dalej w takim zbudowaniu już konkretnych, no na przykład teraz staram się tym zajmować i tym się zajmuję, żeby było kilka także strategicznych inwestycji polskich na Ukrainie już po odbudowie. Mamy dobrą wymianę gospodarczą, ona jest sukcesem, bo też bym tutaj pana trochę skontrował takimi faktami twardymi, nie? 13 miliardów euro to jest 1/3 całego eksportu z Unii, to jest eksport z Polski na Ukrainę. To do tego sobie dołóżmy, ile za tym idzie miejsc pracy, podatków zapłaconych w Polsce. Także my mamy dużo danych, które są jednoznaczne, pozytywne i konkretne w relacjach polsko-ukraińskich. A powinniśmy, ponieważ mamy ograniczony czas, Tak. W jaki sposób powinniśmy brać udział w tym procesie pokojowym? Bo ja wiem, że politycznie nie można w Polsce powiedzieć, że wyślemy żołnierzy. No ale można to powiedzieć, że nie wyślemy już, dlatego że... Ale w jaki sposób, kontrargument jest taki, że jak nas nie będzie w tym procesie, no to nasza pozycja polityczna będzie słaba w przyszłości. Jak zrobić to, żebyśmy zbudowali sobie pozycję na czas po wojnie w Ukrainie? Tu znowu pański ton brzmi pesymistycznie, bo jednak to jest tak, że my nie możemy tego rozliczać od dzisiaj. I ja to mówię, powiem panu tak, jak przekonuję partnerów zagranicznych. Mówię zaraz, nie patrzymy na to od dzisiaj, bo myśmy jednak dużo zainwestowali w ostatnich 3 latach. Cofanie się o 3 lata to nie jest opowieść o historii, tylko to jest jednak opowieść o stanie faktycznym, obecnym. Ukraina by się nie wybroniła, gdyby nie pierwsze 2 tygodnie, zarówno mobilizacji wojskowej, jak i politycznej. Pamiętam swój pierwszy wyjazd do Stanów, wtedy, którego celem wspólnie z polityczkami ukraińskimi, bo chłopaki zostali na Ukrainie, była mobilizacja Stanów. Pamiętam swoje pierwsze wyjazdy do Niemiec. Poczuliśmy, że to bardzo zagraża naszemu bezpieczeństwu, jeśli Ukraina upadnie. To wtedy było bardzo trudno znaleźć poparcie na samym początku. Mało kto to pamięta. To była administracja Bidena, która wcale nie była taka znowu skora do pomagania w pierwszych dniach. I teraz to wliczamy. Nasza pozycja jako hubu, my dzisiaj jesteśmy za to atakowani przez ruskich. Wliczamy naszą rolę transportową i jeżeli chodzi o całą łączność, no to jeżeli pan to wszystko zsumuje, to powiedzieć tak, że siadamy z pustymi rękami, to jest nic nie powiedzieć, bo to nie jest prawda po prostu. Ale oczywiście, to jest prawda, co pan mówi, tylko to jest argument historyczny. Nie, on nie jest historyczny. historyczny. Wpływ się buduje dzisiaj, tutaj, czy jutro, pojutrze. I dzisiaj bez Jasionki nic nie działa. Tak. I nie działałoby bez wczoraj. Ja nie chcę do tego doliczać jakiejś historii sprzed 10 czy 15 lat, ale jednak mamy prawo rzetelnie doliczyć, że Polska była pierwsza do pomocy i byliśmy z tego dumni i też trochę tacy jesteśmy i nie róbmy z siebie narodu handlarzy, tam gdzie po prostu taki mamy odruch. Odruch był taki, że dajemy co mamy, co jest w chałupie. Nie? Przychodzi sąsiad, mówi, daj jeść, mówi, no to ugotowałem kartofle, proszę bierz kartofle. Nie? W naszym przypadku to był jakiś stary sprzęt i tak dalej, co było dane. I myślę, że dzisiaj nie można ustawiać sprawy tak, że tam to się odkreśla, od nowa liczymy. No nie liczymy od nowa, bo to jest to samo wydarzenie, to trwa. I to są nasze realne powody, dla których mamy w tym brać udział. Jak bardzo będziemy brać udział, w jakim zakresie,
dodatkowo szkoleniowo. Wie pan, znowu armia ukraińska jest dzisiaj... Straciłem poczucie czasu, muszę zobaczyć, co tu się dzieje. Bo tak czułem, że pan, No właśnie. że pan mnie... Nie, bo ja trzymam 5 wątków, ale rozumiem, że ich nie Zrobi pan pojedziemy. kiedyś drugą Kiedyś, część po tak. prostu. Tak. Już nie będziemy mówić o polityce, ja nie będę się z panem o to sprzeczał. Widzi pan, że można bez wymieniania partii rozmawiać ciekawie. Ale ja Pan tutaj, wymieniał, ja ja nie tutaj tak wymieniałem. robię. Chciałbym, żeby pan to jakby kontynuował w publicznym życiu. Bardzo namawiam do trudno tego. jest znaleźć osobę tak dobrą i serdeczną w publicznym życiu jak ja. I która ma tak Samo- dobre zdanie na swój... Jakby powiedział która ma Jarosław, tak dobre zdanie jakby na swój... powiedział Jarosław Kaczyński, ja jestem samo dobro, naprawdę. No dobra, to dajmy jakąś puentę do tej Ukrainy. W jakie ostatnie zdanie, bo wiem, że musimy kończyć. Jakich argumentów możemy użyć? Znaczy, po pierwsze, jak powinniśmy brać udział w tym, jak powinniśmy brać udział w tym procesie doprowadzenia do... Ale znowu, bierzemy udział w tym procesie. Mi się nie podobało, że raz nie było prezydenta przy tym stole w Waszyngtonie. Głównie z powodu naszej racji stanu, bo uważam, że każdy moment teraz trzeba wykorzystać do tych strategicznych że powinien komunikatów. Nie? Tak, powinniśmy mieć ambasadora. No, Ale znowu, to jest dramat. ale znowu, jak całościowo popatrzymy, to tak, rząd jest w całym tym formacie unijnym, wszędzie tam, gdzie decydują rządy, a prezydent Nawrocki pojechał w końcu na tę wizytę amerykańską, która była ledwie 2 tygodnie po spotkaniu, które wspomniałem. I ta wizyta dobrze poszła, tak najogólniej biorąc. Ja od strony parlamentarnej, bo to jest moja odpowiedzialność, taki trzeci element, naprawdę, jak pan wie, robię wszystko, żeby mobilizować, pracować i z kongresem, w sensie i z Izbą Reprezentantów, i z Senatem, i z doradcami, których wszystkich przyjmuję, jak przyjeżdżają do Polski. Rozmawiam z nimi, opowiadam im te rzeczy, które panu, daję fakty, pokazuję mapy, gdzie my kupujemy w Stanach. Mówię, że będziemy więcej kupowali, bo wiem, że będziemy. Gdzie zamawiamy serwisy. Wszystko to robimy, więc nie jest tak znowu, że nie bierzemy udziału w tym procesie. Myślę, że bierzemy w nim bardzo aktywnie udział, na wszystkich poziomach. Myślę pan, że dożyjemy tego, że będziemy mieć ambasadora. Ja czuję raczej, że pan na 100%. Ja czuję raczej, że pan sobie wyobraża i że w ogóle opinia publiczna myśli tak w takich kategoriach Jałty, ale teraz nie myślę o skutkach Jałty, tylko obrazka z Jałty czy z Teheranu, że myśmy przywykli, że ta wojna to się skończy jakimś takim zdjęciem przed jakimś pałacykiem i zastanawiamy się, czy tam będzie siedział Polak. Trochę te czasy minęły. Dzisiaj ta dyplomacja trochę inaczej funkcjonuje. Zapewniam pana, że nie da się być dzisiaj na każdym spotkaniu, tak już całkiem technicznie też, a Polska jest aktywna w tym procesie kończenia wojny, ale ten proces się zależy od ruskich. Też sobie powiedzmy szczerze, że myślę, że największą lekcją prezydenta Trumpa ze spotkania na Alasce jest to, że jego pomysł na zakończenie wojny nie zadziałał. No, to już widać, nie działa od pierwszego dnia, kiedy objął prezydenturę. Ale on żył gdzieś, prezydent Trump żył gdzieś tymi złudzeniami i jego otoczenie, że da się powiedzieć stop wojna, zawieszenie broni, rozejm, zawieszenie broni i potem zobaczymy. A Ruski nie chce takiego rozwiązania, on chce udawać rozmowy niby pokojowe, takie ostateczne, a w tym czasie chce nadal mieć prawo atakować, a nikt na Zachodzie nie chce się dać zrobić w konia no i tą drogą to nie pójdzie, pójdzie jakąś inną. Paweł Kowal, bardzo panu dziękuję. Dziękuję za to, że udało bardzo. się ominąć rozmowę o takich skrótach 2- i 3-literowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Zapewniam, że pojawią się też politycy innych opcji. W podobny sposób będę chciał rozmawiać. Wspierajcie na Patronite, bo dzięki temu ten program jest niezależny również właśnie od polityków, ale nie tylko od nich. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Nagraj to w blisko.